nadszedł czas, kiedy możemy już rozwiązać belkę swobodnie podpartą, to jest policzyć reakcje podporowe. Mamy zatem schemat statyczny belki swobodnie podpartej, obciążonej tak jak na rysunku. Od czego zaczynamy? No, tak jak już wcześniej wspominałem, zaczynamy od zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Oznaczmy zatem punkty, w których występują nasze podpory. To jest punkt A i tutaj punkt B. I teraz tak jak wcześniej pokazywałem, przeanalizujmy sobie, jakimi reakcjami musimy zastąpić podporę w punkcie A. Jest to podpora przegubowa przesuwna, zatem stawia nam opór wyłącznie dla ruchu pionowego, prawda? Skoro podpora stawia opór na kierunku pionowym, więc na tym kierunku musimy na pewno zaznaczyć reakcję podporową VA. VA od vertical A, czyli vertical, czyli pionowy. Ja sobie tak to oznaczam. Możemy nazwać RA, Y, RAX. To jest zupełnie rzecz dowolna. Podpora nie stawia oporu dla ruchu poziomego z uwagi na to, że pamiętamy, że tutaj w tym łożysku były kółka. Dlatego reakcji poziomej w punkcie A nie oznaczamy. Podobnie jak i pamiętamy o tym, że ta podpora ma tutaj połączenie przegubowe, więc nie stawia oporu dla ruchu obrotowego, a więc reakcji momentowej również tutaj nie zaznaczamy. Także taka podpora przegubowo-przesuwna, zastąpiliśmy ją wyłącznie jedną reakcją pionową VA. Przechodzimy zatem do podpory w punkcie B. Podpora przegubowa nieprzesuwna. Sprawdzamy, czy stawia opór dla kierunku ruchu w pionie. No i widzimy, że na pewno blokuje ruch pionowy, więc stawia opór, dlatego na pewno zastąpimy ją reakcją pionową VB. Sprawdzamy, czy stawia opór dla kierunku ruchu poziomego. No i też widzimy, że stawia taki opór, ponieważ tutaj jest utwierdzona do podłoża. Nie ma tych kółek, które występowały w łożysku przesuwnym, dlatego na pewno będzie tutaj występowała reakcja pozioma HA. H od horizontal, ja sobie tak to nazywam. Sprawdzamy również możliwość ruchu obrotowego, czyli trzeciego ze stopni swobody możliwych na płaszczyźnie. No ale wiemy z wcześniejszych filmów, że tutaj występuje przegub, więc przegub nam pozwala na ruch obrotowy, zatem reakcji obrotowej momentu nie oznaczamy. Także zastąpiliśmy w tym momencie nasze dwie podpory odpowiednimi dla nich reakcjami. Teraz musimy sobie przyjąć układ odniesienia, czyli układ współrzędnych, w którym będziemy sobie działać. Przyjmuję klasyczny układ współrzędnych XY. Opisuję sobie osie X i Y. Oczywiście układ współrzędnych to kwestia przyjęcia. Możemy przyjąć dowolny układ współrzędnych, dowolnie nazwać sobie osie. Nie ma to najmniejszego znaczenia dla procesu obliczeniowego. I teraz tak, ustalam sobie znakowanie momentów. Powiedzmy, że obrót w prawo to będzie u nas znak plus, obrót w lewo to będzie u nas znak minus i całe zadanie będziemy się tego trzymać. I teraz tak, rozpocznę od wypisania tak zwanego układu równań równowagi. Suma rzutów wszystkich sił na oś X równa się 0. Suma rzutów wszystkich sił na oś Y równa się 0. I suma momentów w dowolnym punkcie. Punkt I, podkreślam, to dowolny punkt. Zarówno na belce, jak i poza belką. Równa się 0. To jest tak zwany układ równań równowagi. Do czego on służy i o czym on mówi? Otóż zapewne pamiętacie z wcześniejszych filmów, że ciało na płaszczyźnie miało 3 stopnie swobody. Czyli można powiedzieć, tak prosto mówiąc, 3 możliwości ruchu. Był to ruch pionowy, ruch poziomy i ruch obrotowy. No i teraz zobaczcie, suma rzutów sił na osi X, co to oznacza? Oznacza równowagę sił poziomych.
Czyli jeżeli spełnione będzie równanie sumy rzutów sił na osi x, to z całą pewnością wiemy, że nasza belka nie rusza się w poziomie, czyli się nie przesuwa poziomu. Analogicznie suma rzutów sił na osi y, czyli równowaga sił pionowych, gwarantuje nam, że jeżeli oczywiście jest 0, że belka, nasz cały układ nie rusza się w pionie. No i ostatnie równanie, suma momentów w dowolnym punkcie równa się 0, czyli równowaga momentów gwarantuje nam to, że nasza belka się nie obraca. No i jeżeli my wiemy, że na płaszczyźnie jakieś ciało nie rusza się w pionie, nie rusza się w poziomie i się nie obraca, no to z całą pewnością pozostaje bez ruchu, czyli jest statyczne. No a ten dział mechaniki, którym się teraz zajmujemy, nazywa się statyka, czyli jak sama nazwa mówi, dotyczy układów statycznych, a więc takich, które się nie ruszają, nieruchomych, pozostających, inaczej mówiąc, w spoczynku. Dobra, zacznijmy zatem obliczenia. Zacznę od pierwszego równania, od sumy rzutów sił na oś x. Co to oznacza suma rzutów sił na oś x? Po prostu szukam sił, które są do osi x równoległe i albo je dodaję, albo je odejmuję, w zależności od tego, czy zwrot siły jest zgodny ze zwrotem osi, czy jest do niej przeciwny. Pierwszą siłą, która jest na belce równoległa do osi x, to siła 2 kN. Zwrot siły, jak widzimy, jest zwrotem przeciwnym. Siła ma zwrot przeciwny do zwrotu osi x. Zatem w naszym równaniu wpiszę tą siłę z minusem. 2 kN minus 2 kN. Ok. Kolejną siłą równoległą do osi x jest siła HA. Zwrot wektora również przeciwny do zwrotu osi x, więc również wpiszę z minusem. Minus HA równa się 0. No, mamy proste równanie. To była jego lewa strona, prawa strona to po prostu 0. No i z tego równania wyznaczamy sobie, że nasze HA równa się minus 2 kN. To już prosta matematyka. Wartość wyszła ujemna. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz wektor ma przeciwny zwrot do założonego przez nas. To jest, możemy sobie przypomnieć, jak tłumaczyłem, jak zastępować podpory odpowiednimi reakcjami i mówiłem o tym, że przyjęcie zwrotu wektora reakcji nie ma zupełnie znaczenia. Dlaczego? No właśnie ta sytuacja nam pokazuje, dlaczego nie ma znaczenia, ponieważ obliczenia i tak zweryfikują przyjęty przez nas zwrot. W tym przypadku z obliczeń wyszło, że nasza wartość wektora HA to minus 2 kN. No i minus oznacza to, że ten zwrot, który założyliśmy, był błędny. Ale nie jest to błąd w zadaniu. Po prostu zmieniamy ten zwrot, skreślamy stary zwrot, rysujemy nowy zwrot i wpisujemy HA równe, oczywiście już teraz wartość bezwzględną, czyli 2 kN, ponieważ minus załatwiliśmy zmianą zwrotu. No i patrzcie, to ma sens, ponieważ skoro tu belkę ciągnie siła 2 kN, to reakcja musi co robić? Odpowiadać. No i odpowiada siłą 2 kN, czyli równoważy siłę 2 kN obciążenia. Notabene takim obciążeniem poziomym na belce, na przykład na moście, to tak w ramach dygresji powiem, może być siła od hamującego pojazdu. Czyli pojazd wjeżdża na most i nagle awaryjnie hamuje. Więc tarcie kół o powierzchnię mostu chce przesunąć ten most. I stąd może być to taka siła na przykład pozioma na moście. Ok, idźmy dalej. Teraz zapiszmy sobie sumę rzutów sił na osi Y. Czyli tym razem, analogicznie jak wcześniej, szukam sił równoległych do osi Y i w zależności, czy zwrot wektora jest zgodny ze zwrotem osi, czy przeciwny, dodaję bądź odejmuję. No więc mamy pierwszą siłę równoległą do osi Y, to VA, zwrot wektora zgodny ze zwrotem osi, więc znak plus. Potem siła 8, zwrot przeciwny, minus 8 kN. Piątka z plusem, bo zwrot zgodny, plus 5 kN. Dziesiątka, zwrot przeciwny, minus 10 kN. I VB też równoległe do osi Y, zwrot wektora zgodny, więc plus VB równa się 0. Jak widzimy, w tym równaniu mamy
dwie niewiadome, VA, VB. A więc z tego równania od razu nic nie wyliczymy. Dlatego zostawmy to równanie i przejdźmy do kolejnego równania, czyli równania momentów. Suma momentów w punkcie I równa się 0. Punkt I, tak jak powiedziałem wcześniej, to punkt zupełnie dowolny, czyli możemy sobie wybrać dowolny punkt na belce, poza belką i policzyć w nim moment i ten moment musi być równy 0. I teraz tak, który punkt wybrać do obliczeń? Otóż tak, musimy wybrać taki punkt do obliczeń, aby nie powtórzyła się sytuacja z wcześniejszego równania, czyli żebyśmy nie otrzymali znowu równania z dwoma niewiadomymi. Więc teraz tak, najprościej wybrać punkt A albo punkt E, albo punkt B. Dlaczego? Dlatego, ponieważ odległość wektora VA od punktu A jest równa 0. Dlaczego tak jest? No bo ponieważ kierunek działania wektora, czyli prosta, na której leży wektor VA, przechodzi przez punkt A. Więc skoro punkt leży na prostej, to odległość tego punktu od prostej jest równa 0. Więc jeżeli policzymy sumę momentów w punkcie A, no to odległość wektora VA od punktu A będzie równa 0, więc automatycznie wyeliminujemy z równania wektor VA, więc zostanie nam tylko jedna niewiadoma VB. Oczywiście możemy również zacząć od sumy momentów w punkcie B, no bo analogicznie odległość punktu B od kierunku, czyli prostej działania wektora VB jest również 0, ponieważ ten punkt leży na tej prostej. Więc jeżeli policzymy moment w punkcie B, to odległość wektora VB od punktu B będzie 0, więc wyeliminujemy z równania wektor VB. No i wyliczymy VA. Tak można sobie to prosto przeanalizować. Mówię to po to, żeby nie robić tego mechanicznie, aby nie zawsze liczyć względem A albo względem B, tylko żeby się zastanowić nad tym w taki sposób, aby w naszym równaniu, które zapiszemy, nie było dwóch niewiadomych. No więc ja liczę sumę momentów w punkcie A i stąd wynika. I teraz tak. Odległość wektora VA od punktu A już wiemy, że zerowa, więc siła razy zerowe ramię daje zerowy moment. Odległość wektora 2 od punktu A również zerowa, ponieważ jeżeli sobie przedłużę kierunek, czyli prostą, na której leży wektor 2, to odległość tej prostej od punktu A jest zerowa. Więc znowu 2 razy 0 to 0, więc nie zapisujemy. Pierwszym wektorem, który posiada odległość od punktu A, jest wektor 8. To jest kierunek działania wektora, czyli prosta, na której wektor leży. Odległość po prostej, prostopadłej do tej prostej to 2 metry. I teraz jeszcze oczywiście ustalmy znak. Tutaj znak będzie dodatni, ponieważ znowu przypominamy sobie ten klucz. Jeżeli byśmy sobie, ja to narysuję tak, żeby to było w pełni jasne. Jeżeli założymy, że śruba, nakrętka od śruby jest w punkcie A. I na tą nakrętkę nałożę sobie klucz. Klucz taki płaski. To jest taki dobry sposób, jak sobie to po prostu rozpoznawać. To jest mój klucz. To siła 8 działając na ten klucz spowoduje, że śruba się będzie obracała w prawą stronę. A u nas obrót w prawo to obrót dodatni. Zapisuję zatem siłę 8 kN przemnożoną przez ramię, przez odległość 2 metry ze znakiem plus, ponieważ obrót jest w prawo. Idziemy dalej. Wektor 5, siła 5. Tym razem możemy znowu jeszcze dla przykładu narysować ten klucz, tak aby to było już w pełni jasne. Rysuję nakrętkę od śruby w punkcie A. Tutaj rysuję klucz. Może nie jest to zbyt piękny klucz, ale myślę, że każdy z Was jest sobie w stanie to wyobrazić. I teraz siła 5 powoduje obrót klucza w lewą stronę, prawda? Więc znak będzie ujemny. Zapisujemy zatem minus 5 kN razy odległość kierunku wektora 5, czyli prostej, na której leży wektor od punktu A. Odległość tej prostej od punktu A to 5 metrów. Minus 5 razy 5 metrów.
No i teraz analogicznie siła 10, obrót tym razem w prawo, plus 10 kN razy odległość wektora kierunku, wektora 10 od punktu A, więc 2 plus 3 plus 2, czyli 7 metrów. Zostaje nam wektor VB, obrót w lewo, prawda? Znowu wyobrażamy sobie klucz, czyli minus VB razy 3, 2, 3, 2, czyli 10 metrów. Analizujemy jeszcze wektor HA, ale wiemy, że jego odległość od punktu A jest również zerowa, ponieważ jak przedłużymy sobie prostą, na której leży ten wektor, to ta prosta przechodzi przez punkt A. Czyli skoro przechodzi przez punkt A, to jej odległość od punktu A jest równa 0. Więc to wszystkie momenty, jakie mieliśmy policzyć, przyrównujemy do zera. No i wrzucamy sobie to oczywiście w kalkulator. Wiadomo, żeby szybko wyliczyć wynik. Wychodzi nam, że to jest 61 kN/metrów, ponieważ mnożyłem kilonewton razy metr, minus VB razy 10 metrów równa się 0. Oczywiście metry nam się uproszczą tutaj i tutaj. No i stąd otrzymamy, że nasze VB będzie równe 6,1 kN. To już prosta matematyka. Jeżeli wyliczyłem wartość reakcji, od razu wpisuję ją na belkę. Polecam to robić, to później ułatwia dalsze obliczenia. 6,1 kN. OK, mamy wyliczone VB. Pozostało nam do wyliczenia reakcja VA. Można by wstawić VB do równania sumy rzutów sił na osi Y. To jest to taka opcja, aczkolwiek ja tą opcję odradzam. Dlaczego? Z uwagi na bezpieczeństwo liczenia. Załóżmy, że hipotetycznie pomyliliśmy się w tym równaniu, co może się zdarzyć. A więc wynik w reakcji VB jest wynikiem błędnym. I teraz ten błędny wynik wstawimy sobie do równania sumy rzutów sił na oś Y. I w zależności od tego błędnego wyniku VB wyliczymy VA. No więc VA również wyjdzie błędny. Czyli lepiej tego uniknąć w sposób taki, że policzymy sobie VA niezależnie od wcześniej wyliczonego VB, żeby ewentualnie nie kontynuować swojego błędu. A więc jak to zrobić? Najprościej policzyć sobie sumę momentów w punkcie B. Dlaczego tak? No ponieważ odległość wektora VB od punktu B, o czym już mówiliśmy, jest równa 0. Więc nawet jeśli ta wartość będzie zła, to my licząc moment w punkcie B w ogóle nie uwzględnimy tej złej wartości. Więc nadal mamy szansę dobrze wyliczyć VA. Więc ten błąd, jeżeli nawet będzie, to będzie tylko w jednej reakcji, a nie w dwóch, łatwiej go będzie później wyeliminować. No to zaczynamy liczyć sumę momentów w punkcie B. Znowu oczywiście odległość wektora VB od punktu B, tak jak mówiłem, zerowa, więc VB razy 0 to 0. Odległość wektora HA od punktu B również zerowa, ponieważ prosta, na której leży wektor, przechodzi przez punkt B. Pierwszy wektor, który posiada odległość, to wektor 10. Znowu sobie narysujmy ten klucz, żeby nam było prościej. Tu jest śruba i nakładamy klucz na śrubę. No i widzimy, że dziesiątka obraca kluczem w stronę lewą, a więc znak u nas ujemny. Zapiszę zatem minus 10 kN razy odległość wektora 10 od punktu B to 3 metry. Idziemy dalej. Tym razem siła 5. Znowu klucz, śruba, wyobrażamy sobie. Tym razem piątka obraca klucz w stronę prawą, więc będzie u nas 5 kN razy 5 metrów.
5 kN razy 5 metrów. Odejmujemy teraz 8, bo obrót w lewo, czyli minus 8 kN razy 2, 3 i 3, czyli 8 metrów. I dodajemy VA, obrót w prawo, plus VA razy 10 metrów. Odległość wektora 2 od punktu B 0, ponieważ kierunek wektora, czyli prosta, na której leży, przechodzi przez punkt B. To się wszystko równa 0. Wrzucamy w kalkulator, no i otrzymujemy wynik, że nasze VA pomnożone przez 10 metrów minus 69, oczywiście kilonewtonometrów, równa się 0. No i stąd już prosta matematyka mówi nam, oczywiście upraszczamy metry, że VA jest równe 6,9 kN. Od razu wpisuję na belkę, że to będzie 6,9 kN. Tak więc wszystkie reakcje mamy obliczone, ale to nie koniec. Powinniście teraz zrobić sprawdzenie. Sprawdzenie, czy te wyniki, które uzyskaliśmy, są właściwe. Oczywiście nie jest to wymóg tego zadania, aczkolwiek robimy to dla siebie, aby wiedzieć, czy nasz wynik jest prawidłowy i czy możemy kontynuować obliczenia. No, błąd na tym etapie, na etapie liczenia reakcji, no praktycznie punktuje zadanie z punktacją 0, prawda? Więc musimy sobie to zrobić dla siebie, podkreślam. Sprawdzenie. Sprawdzenie to jest takie równanie, tutaj sobie piszę, to jest takie równanie, którego jeszcze nie używaliśmy do obliczeń, czyli z którego jeszcze nie wyliczyliśmy żadnej reakcji i takie równanie, do którego wejdzie możliwie jak najwięcej wyliczanych wcześniej reakcji. Takim równaniem będzie suma rzutów sił na osi Y. Jeszcze go nie używaliśmy do wyliczania żadnej wartości, no i wchodzą dwie główne reakcje, VA i VB, prawda? Więc to jest dobre równanie. Zapiszmy je zatem. Suma rzutów sił na oś Y równa się. No i znowu szukamy sił równoległych do osi Y, z tym, że już nasze reakcje są konkretnymi wartościami wcześniej wyliczonymi. Czyli będzie tak, 6,9 kN reakcja VA minus siła 8 kN plus 5 kN minus 10 kN i plus reakcja VB równa już 6,1 plus 6,1 kN. Wrzucamy w kalkulator i wychodzi nam, że sprawdzenie się równa 0. To jest potwierdzenie, że nasze zadanie zostało wykonane poprawnie. I chciałbym, żebyśmy od dzisiaj każde zadanie polegające na liczeniu reakcji kończyli sprawdzeniem. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, ocencie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.